jest zapach totalnie w moim guście. Bardzo wali, naprawdę. To nie jest nic turbo odkrywczego, znaczy to w ogóle nie jest odkrywcze. Witam kochani serdecznie. Ja z moją kawusią już dopijam, już prawie zimna. I chciałam Was zaprosić na ostatnie nowości perfumowe w tym roku. A dzisiaj będzie dużo flakonów i 3 próbki, więc w sumie troszkę sobie pogadamy. Chociaż postaram się nie rozwijać jakoś nie wiadomo jak, tylko tak totalnie na luzie pogadać z Wami o tych nowościach, o tym, co się pojawia, na ile to jest interesujące, na ile to jest słabe. Tak po prostu na sam koniec z Wami pogadać. Nie przedłużam. Zapraszam, kochani. Zaczniemy może od próbek, które mam. Obiecałam Wam, że w tych nowościach ostatnich opowiem Wam o amuażach. I mam amuaż Decision, powiem o nim Wam jako pierwszym. I nie wiem, gdzieś se psiknę, bo to już bardzo dawno temu testowane. No, to jest zapach ambrowy. Początek, słuchajcie, jest korzenny, taki przyprawowy. Zdecydowanie czuć tu coś pieprznego. No i jakieś takie właśnie korzenne sytuacje. Natomiast dalej zaczyna się on wysładzać. Troszeczkę te wysładzanie przypomina mi Ambre Samar od Guerlaina Aqua Allegoria Absolu. Ale to tylko taka dyskretna nutka, która gdzieś tam w jakimś stopniu je łączy. No bo generalnie bym nazwała ten zapach taki dosyć otulający, ambrowy, jesienny. Czuję tu taką... W tym wszystkim, tej całej korzenności mam takie wrażenie, że to wszystko siedzi właśnie na jakiejś ziemistości. Być może uzyskanej paczulą. Nie chciałam się zagłębiać w nuty. I nie będę Wam tych nut dziś czytać. Tak, on ma coś w sobie tajemniczego. Momentami odbieram go jako coś bardzo suchego. Jest taki, wiecie co? Jest intrygujący, tak bym go nazwała. Ma coś i z mężczyzny, i z kobiety, bardzo uniseksowy, taki, który się spodoba naprawdę obu płciom. Przepiękny jest ten zapach. Muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę intrygujący, piękny, ale moje ale jest takie, że to nie jest zapach. Myślę, że mój mąż byłby zadowolony, gdybyśmy go mieli w kolekcji, bo ja to już nazywam wspólną kolekcją. On po prostu sięga po te zapachy już nawet z mojej półeczki, jak chce. Tak, myślę, że gdybyśmy go mieli, to mój mąż byłby zadowolony, a ja też pewnie chętnie bym go używała, ale nie zaiskrzyło aż tak, żebym chciała wydać tyle pieniędzy na ten zapach. A drugi amuaż to jest Reasons Essence The Parfum. To jest ta kolekcja, która wyszła w tamtym roku, chyba pod koniec. To są takie buteleczki, ja Wam zresztą pokazuję. No i to jest zupełnie inna historia. To jest zapach, który ja cały czas odbieram inaczej. To jest zapach, który w zależności od momentu jego używania, od dnia jego używania, totalnie inaczej go odbieram. Pierwszy raz, jak go testowałam, spodobał mi się nieziemsko, bo to jest taki zapach z jednej strony w jakiś sposób otulający, ale
i przy tym aromatyczny, dosyć zielony, a z drugiej z jednej strony otulające, a z drugiej dosyć chłodny, aromatyczny, zielony, świeży. Ten zapach podoba się wielu osobom i to już wiem. Wiem, że na grupie też było dosyć duże poruszenie o tym zapachu. Wiem, że są ludzie, którzy się rozkochali w tym zapachu. I ja za pierwszym razem tak samo. Należałam do tych osób, które stwierdziły, kurde, no chyba muszę mieć ten zapach. Ale drugi raz testowałam go. Mam ostatnio właśnie takie coś, że jednak próbuję, jak mam czas, to testować ileś razy zapach. Bo czasami jest faktycznie tak, że za każdym razem albo czuję co innego, albo inaczej się na mnie układa. Ja, słuchajcie, mam obecnie skórę suchą i w ogóle zimą mam bardzo suchą skórę, latem nie. I mimo mogę się nawilżać nie wiadomo ile razy, ale widzę, że inaczej te zapachy na mnie funkcjonują i się układają niż kiedy jest cieplejsza pogoda. On mi też coś przypomina. Jest też taki niuans, kiedy on przechodzi w taki trochę stan wręcz chemiczny. Ta chemiczność jest nieodpychająca wbrew pozorom, ale tak to odczuwamy. To jest bardzo intrygujący zapach, bardzo różnie się układający, bynajmniej na mnie, czyli jak masz suchą skórę, może być różnie. Ale tak bym go nazwała, jako taki aromatyczny, zielony zapach, świeży, ale jednak ma jakąś taką przyjemność w sobie, ma jakiś taki niuans, który chce się przytulić, wtulić, no nie wiem. Bardzo ciekawy zapach, naprawdę, Reasonless Essence, bardzo ciekawy zapach. I jeszcze jedną próbkę mam, to jest Lorenzo Villoresi Teti. No, tego nie będę psikała, słuchajcie. Nie chcę psikać zapachu, dlatego że on jest tak potężny. No ale dobra, przypomnę sobie, bo bardzo dawno temu go testowałam. No właśnie. Czy znacie zapach czerwonych jagód? W momencie, kiedy są jeszcze na krzaku, to Was uderza. To jest jeszcze przyjemne, te uderzenie, bo to naprawdę czuć te liście, cały krzew. No i te czerwone jagody. Dokładnie, to jest tak realistyczny woń, że aż po prostu nie da się pomylić. Natomiast już sobie przypominam, co z tym zapachem było nie tak. Ja, osoba kochająca turbomocne zapachy, takie wiecie, wkręcające się w nos, nie cierpię tego zapachu. O ile początek jest bardzo ciekawy i nigdy nie czułam tak realistycznie podanych czerwonych jagód z całym krzakiem, o tyle w momencie, kiedy on się rozwija, jest bardzo przytłaczająca i dziwnie podana i w taki sposób, który mi nie pasuje. Konwalia zmieszana z czarną porzeczką. Tu się to tak gryzie, że bardziej chyba nie można. Bardzo ciężko zmyć jest ten zapach. I ta czarna jagoda zaczyna się mieszać właśnie z tą czarną porzeczką i z tą konwalią. I zaczyna to być takie strasznie ostre, ale aż takie nieprzyjemnie ostre, aż bolące wręcz fizycznie. Ma się wrażenie, jakby ten zapach próbował wybić szybę za wszelką cenę. Nie mam przyjemności, nie miałam przyjemności z testowania tego, bo tak jak mówię,
za dużo bodźców. Nie wiem dlaczego kombinacja tych czerwonych jagód z czarną porzeczką, bo czarna porzeczka też jest na tym krzewie, jakby nie zdjęta z krzewu, te krzewy czujecie cały czas. Nie wiem dlaczego z tą konwalią, która wydaje mi się, że jeszcze podkręca te owoce. Ja to odbieram, mnie to po prostu drażni. I nie wiem, czy to jest zapach tego krzewu, czy po prostu te owoce są tak dziwnie podane, może zbyt realistycznie. Ponieważ jak je nosicie, to macie wrażenie troszkę zgniłych owoców po pewnym czasie. Na początku wiecie, czujecie to zieloność tych krzewów, fajnie, nawet cieszycie się, że to jest tak realistycznie podane. Po czym przez całe noszenie, to jest po prostu, nie da się tego zapachu zmyć, jest tak wwiercający się, że to już zaczynamy odczuwać jako jakieś coś zgniłego. Jak przejrzałe owoce wiszące na już podgniłych liściach, łodygach, i jakby jest tego za dużo, za mocno, za dużo, zbyt intensywnie, nie ma przełamania, nie ma kontrapunktu żadnego w tym zapachu. Zapach totalnie nie dla mnie, ale jeżeli ktoś lubi czarną porzeczkę, czerwone jagody i te krzaki i tak realistycznie i nie będzie po pewnym czasie dla niego to wybrzmiewało zgniło, to jest to zapach do zainteresowania się. To teraz powiem Wam o zapachu na live'ie, do którego namówiły mnie chyba co najmniej 2 dziewczyny, mianowicie Coach Gold Coach. Kupiłam ten zapach, bo jedna z Was to nawet do mnie pisała chyba z 2 razy, czy będę o tym gadała i w ogóle, bo naprawdę jesteście ciekawe, co ja myślę, więc mam. Jesteście ciekawe, co ja myślę. Śpieszę z informacją. Słuchajcie, to jest zapach totalnie w moim guście. To jest zapach, który jest bardzo intensywny, bardzo długotrwały, świetne parametry. Zapach waniliowy, taki ciepły, otulający, turbokobiecy, wanilia taka trochę librowska, bym powiedziała, w taki sposób podana. Piękny zapach. Natomiast kiedy go wąchacie, wiecie, że już coś takiego na rynku jest. Wiecie, że to nie jest żadna nowość. Macie świadomość, że po prostu skopiowane coś gdzieś, no na 100% już czuliście. Ale nosi się to fenomenalnie, jest to bardzo kobiece. Gdzieś w oddali delikatnie migdałowe, ale generalnie jest to po prostu zapach bardzo silnie waniliowy. O, a ten już przeszkadza mi. Teti bardzo wali, naprawdę. A ten jest bardzo przyjemny. Właśnie na początku jest takie uderzenie tej wanilii, a później on się właśnie staje taki bardziej ambrowy. Ale jest naprawdę piękny i przyjemny. To jest zapach w moim stylu, w moim guście. Ja lubię takie kompozycje, ale nie jest ona odkrywcza. Ja z chęcią zużyję ten flakonik, ale nie jest ona odkrywcza. Powtarzam po raz 10. Natomiast nie płaczę, że go mam. Uważam, że kompozycja jest piękna, że w ogóle Coach zrobił świetny zapach też parametrowo. Jeżeli szukacie czegoś bardzo, bardzo takiego utrzymującego się w mainstreamie, to ta nowość da Wam to. I to jest bardzo, bardzo turbo kobiecy zapach. Nie no, spodoba się Wam. Nawet gdzieś w oddali jest jakaś owocowość. Naprawdę, bardzo, bardzo ładny zapach. Kolejna mainstreamowa nowość, tak, będzie na początku o mainstreamie. Kupiłam, bo nie wiem w sumie, bo czemu. Chyba ta flaszka mnie zaintrygowała.
Mam na myśli DKNY 24/7 i to jest, słuchajcie, zapach, tu przeczytam, Electric Donna Karan. Natomiast to jest drugi zapach tej serii 24/7. I co to w ogóle jest? To jest zapaszek, bym powiedziała, nie zapach. To jest takie połączenie bardzo wesołego, owocowego zapachu z takim vibe'em Valentino Born in Roma, ale bez parametrów. Konieczność do psikiwania się, bardzo szybko się ulatnia. Nie wiem, czy to jest w ogóle, nie mam pojęcia, słuchajcie, czy to jest woda toaletowa, czy woda perfumowana. Nie wiem, nie sprawdziłam tego. Tak, no na pewno jest to na wanilii, na pewno jest jakaś doza jaśminu i na pewno jest tutaj owocowość na samym początku. Natomiast parametry tragiczne, zapach, słuchajcie, jako taki umilacz czasu. To jest zapach dla nastolatki, to jest zapach dla dziewczynki, to jest zapach dla 20, to nie jest zapach dla kobiety. Aczkolwiek może się pewnie w jakimś tam stopniu spodobać. Ja go kupiłam, bo znalazłam go bardzo tanio i pomyślałam, że a czemu nie? Kupię i zrecenzuję. DKNY ogólnie cieszy się powodzeniem, jest to marka znana, jeżeli chodzi o świat perfumowy, więc pomyślałam sobie, że no zobaczmy, co tam znowu. Ja się dobrze w nim czułam, bo ja generalnie nadal lubię takie wonie. No ale to nie jest nic turbo odkrywczego, znaczy to w ogóle nie jest odkrywcze. Hello, to jest po prostu taki zapaszek. Myślę, że w ogóle u dziewczynki jakiejś na półeczce fajnie by nawet wyglądał. U mnie będzie wyglądał śmiesznie, ale będzie na niej stał. W ostatnim filmie obiecałam Wam, że zrecenzuję Wam najnowszy zapach Versace Crystal Emerald. To jest z tych właśnie kryształowej linii. Ja jestem w szoku, ponieważ one jakby żaden z nich nie jest w żaden sposób do siebie podobny. Bright Crystal, Crystal Noir i Crystal Emerald, a jest jeszcze żółty. Crystal Yellow, czy jak on tam się nazywa? Diamond? Nie. Diamonds to mają te Armani. W każdym razie one nie są do siebie podobne i ten też nie ma żadnego z tych vibe'ów. Ale wiecie, co Wam powiem? Ten zapach mnie strasznie zaskoczył. Ja kupując tę nowość, pomyślałam sobie tak. Myślę, że ta linia ma tak genialne parametry, że kupię z ciekawości, czy nowy wypust będzie miał tak dobre parametry, czy to już będzie zepsucie. No i stwierdzam, że zanim Wam powiem o kompozycji, to stwierdzam, że ten zapach ma genialne parametry. On jest tak silnie projektujący i tak trwały, że naprawdę pozbycie się go to jest szok. To jest dla mnie zapach czystości, może nawet mydlaności, może mydlaność z czystością. Co jest bardzo ciekawe, na Fragrantice znajdziecie opis, że jest to zapach słodki, owocowy. Ja nie wiem, co Fragrantica ma na myśli, kiedy mówi, że coś jest słodkie i owocowe. Chyba opisuje to tylko na podstawie składników, które się znajdują, ponieważ owocowość tego zapachu jest, ale ona jest przez kilka tylko sekund po psiknięciu. W momencie, kiedy on już zaczyna się zmieniać i się układać, to przynajmniej na mnie, on jest naprawdę bardzo silnie czystościowym zapachem. I w ogóle myślę sobie, zaczęłam go testować, użyłam go pierwszy dzień
I myślę sobie, kurde, no nie spodziewałam się, że zapach opisywany jako słodki i owocowy, czyli myślałam, że coś będzie bardziej w podobie do Bright Crystal, a bardzo lubię Bright Crystal. Myślę sobie, dlaczego on na mnie w taki sposób wybrzmiewa, tak bardzo odbiega od tego, jak to opisuje Fragrantica. Tutaj w sercu mamy różę i jaśmin, a w bazie mamy piżmo. I te 3 nuty na mojej skórze po prostu robią totalnie zapach czystości. Ta owocowość jest przy pierwszym psiku, która mija dosłownie po 5 sekundach, kiedy zapach naprawdę się układa. I jest turbopraniowy, bo to nawet nie jest mydlany zapach, to jest zapach prania. To jest wyprany świeżo, jeszcze gdzie był użyty płyn, wiecie, jakiś taki kwiatowy. To jest tego typu zapach i on się tak silnie na mnie układa, w sensie projekcji nawet, że aż ja pachnę bardzo, bardzo mocno czystościowo. Ja myślałam, że jak ja go na siebie ubrałam, że na początku mi to przeszkadzało. I na początku sobie pomyślałam, nie będę go używać, chyba go sprzedam. A później sobie pomyślałam, w kolejnej części dnia, w sumie było miło nawet tak pachnieć. Może czasami zechcę jednak tak pachnieć. Może zostawię, przecież przekonuję się już do takich woni. Przestaje mi przeszkadzać tyle rzeczy. Miałam tyle nut znienawidzonych. Nie cierpiałam kadzidła, które ja teraz zaczynam lubić, nawet te takie kościelne. Tyle rzeczy mi przeszkadzało, a jednak się przekonuję. I tak sobie myślę, zostawię. Poużywam. Ja może... Są takie momenty w życiu, chwile, kiedy po prostu zechcę pachnieć czystością, świeżością. No i będzie jak znalazł. Więc nie zdziwcie się, jak będziecie go testować i żadnej owocowości, ani słodyczy jakiejś strasznej na sobie nie wyczujecie, tylko stricte zapach czystościowy, bo tak jest właśnie na mnie. Teraz opowiem Wam o zapachu, o którym marzyłam dawno, ale wyszła inna wersja tego zapachu. I kupiłam tę inną wersję tegoroczną, a mianowicie New Notes Erotica Maximale. Jest też w takim kwadratowym opakowaniu, flakonie, jest też w takim kwadratowym flakonie, ale to jest nowość. Nie bez przyczyny to jest ubrane w skórę, dlatego że to jest z jednej strony zapach skórzany, ale to jest zapach zaskakujący. I teraz dlaczego? Moi kochani, przez pierwsze 5 godzin czujecie dosłownie skórę. Nawet momentami ten początek jest dosyć kwaśny. I czujecie taką kwaskowatą skórę. Później to zaczyna się przeistaczać w taką skórę pudrową. Taki efekt pudrowej skóry. Nie wiem, jak Wam mam to opisać. Jakaś pudrowość tu jest i na 100% skórzaność. I w tej formie pudrowo-skórzanej ten zapach na Was leży. Na mnie przynajmniej 5 godzin w takiej formie. To jest też taka skórzaność drzewna, można powiedzieć. No jest to intensywne, o tak bym ujęła. Natomiast po 5 godzinach on zaczyna się wysładzać. Ale tak kwiatowo, czy może owocowo. Zaczyna być taki turbo kobiecy, jest mega zaskakujący.
tak jakby się przeistaczał w totalnie coś innego. Znika kompletnie ta skórzaność, drzewność, nie ma tego. Zostają takie bardzo kobiece nuty, bardzo muskające nas, też nie jakieś turbointensywne, ale jednak. Są one z jednej strony bardzo kobiece, a z drugiej właśnie jakieś takie sensualne, pobudzające. Początek też pobudza, muszę Wam powiedzieć. Ta skórzaność niezwykle pobudza. Mi się ten zapach podoba bardzo, natomiast on się nie spodoba osobom, które nie są zaprzyjaźnione ze skórą, ponieważ no, te 5 godzin czujecie skórę taką właśnie mocną, silną, nie kobiecą, świeżą, torebkową. Nie, nie, nie. To jest takie bardzo, bardzo silne. Ale później, jak już doczekacie do tego momentu, kiedy ten zapach się przeistacza, jest turbo zaskakujący. Wspaniały, bardzo się cieszę, że go mam i Wy też możecie go spróbować. Możecie też chyba kupić jego odlewkę, bo chyba jego też wstawiłam do odlewek 5 i 10 ml. Wspaniały zapach. Pragnę Wam powiedzieć o najnowszym zapachu Kinetic Parfum Mosaic. Ja, słuchajcie, bardzo lubię tę markę, to jest mój 3. zapach tej marki i ja dostałam jego próbkę. Ja dostałam jego próbkę właśnie od Sillage Aromy i do zresztą zakupów New Notes tego właśnie. I jak go testowałam, ja się kompletnie zakochałam w tym zapachu. On mnie powalił na kolana. Śpieszę Wam opowiedzieć, co tu się takiego wydarza. Pierwszy moment może Was dosyć mocno zszokować, a przynajmniej osoby, które nie rozumieją się z nutami rabarbaru. Uderza Was kwaśny rabarbar, dokładnie taki sam, jaki jest w tkliwi nihiliści Elan Vital Rouge. Tylko że tam ten rabarbar kwaśny jest przez cały zapach, a tu po prostu trzeba przetrwać początek, który chwilę trwa, z godzinę, może chwilę dłużej. Ja uwielbiam tę kwaśność, więc to już mi się spodobało od razu, ale jeżeli ktoś jej nie do końca toleruje, to mówię, że to nie jest tak, że to jest tylko przy psiknięciu, bo ten taki kwaśny rabarbar chwilę trwa. Natomiast najważniejsze jest to, co się dzieje, kiedy zapach się ułoży. O ludy! To jest po prostu cała historia drzewno-waniliowa. Ten rabarbar gdzieś cały czas ma swoją rolę, ale absolutnie nie jest to zapach kwaśny. Przestaje on być totalnie kwaśnym. Jest to idealny unisex. Faceci odnajdą się w tym zapachu świetnie, bo ma on takie nuty, które wskazują na mężczyznę, ale w momencie, kiedy mężczyzna je nosi i ma takie nuty, które wskazują na i układa się w taki sposób, który też wskazuje na kobietę, jeżeli kobieta go nosi. To jest coś fantastycznego. Ten zapach ma w sobie trochę tajemniczości. Jest w nim coś bardzo takiego zaskakującego. Powiem Wam, że ten zapach jest zrobiony bardzo inteligentnie. Z jednej strony jest to zapach drzewny i ta drzewność to nie jest taka drzewność z tych takich bardzo silnych, tylko to jest bardziej drzewność taka świeża, ale przez to, że czuć tu wanilię, no to nie jest to świeże. Ta wanilia zmiękcza tę drzewność, z drugiej strony wcale nie wysładza jakoś. Ona tu robi troszkę inną rolę. Niesamowity jest ten zapach. Nosi się go po prostu cudownie. Kinetic Parfum
To są zapachy takie ekstraktowe, to są zapachy, które bardzo dobre parametry dają. I no, ten zapach, wiecie, ten rabarbar cały czas gra tu rolę, on jest bardzo ważny, mimo że jest w nucie głowy, to przez cały zapach trwa i naprawdę dodaje takiego charakteru, przełamania temu zapachowi, powoduje, że on nie jest słodki, bo to nie jest słodki zapach, on jest tak idealnie wyważony, no to jest perfekcja w butelce. Polecam serdecznie sprawdzić ten zapach, przetestować, bo jest naprawdę bardzo ciekawy, intrygujący i taki jest w nim coś do odkrywania, wiecie, no i to jak się układa, jak się go nosi, jak się w nim czujemy. To były moje nowości perfumowe ostatnie. Co ja w ogóle myślę, tak na koniec tylko Wam powiem. Jeżeli chodzi o mainstream, nie ma niczego odkrywczego. Ja w tym roku tylko jeden Ferragamo zapach, który kupiłam, naprawdę zaskoczył mnie i zaskoczył mnie kompozycyjnie. Cała reszta to jest mielenie ciągle tych samych nut, bardzo podobnie podanych. To już jest, to już było. Wiecie, jakby ja lubię zapach, na przykład ten najnowszy Prady Radical Essence, ale to też nie jest tak, że nie ma czegoś takiego. Sea Parfum, które też sprawdzałam Wam, tam brakuje mi tej skórzaności, która niby w nutach jest, jakby gdzieś doszła do głosu, byłby przecudowny ten zapach. Na pewno fani mainstreamu częściowo z tych nowości są zadowoleni, przynajmniej jakichś tam marek swoich ulubionych. Ja muszę powiedzieć, że mainstream zaczyna mnie bardzo mocno nudzić, a z drugiej strony są zapachy mainstreamowe, które wychodzą i dają świetne parametry. Ja zawsze będę propsowała parametry. Nisza poszalała w tym roku, mam takie wrażenie. Oczywiście nie przetestowałam wszystkiego, ale tam jest zawsze ciekawie, nurtująco i dlatego właśnie zrobię Wam film. Myślę, że zaraz go nagram odnośnie mojej top 5 najlepszych zapachów z tego roku, które wyszły. Z tych oczywiście chodzi o flakony, nie będę wybierała top 5 z próbek, które testowałam, tylko coś, co już nosiłam, wiecie, miałam kilka razy i naprawdę dany zapach mnie w sobie rozkochał. No i postaram się Wam wskazać takie top 5, mam nadzieję, że to będzie dla Was ciekawe. Ja za dzisiaj bardzo Wam dziękuję, w ogóle dziękuję Wam za obecność, za świetne komentarze, wsparcie, za to, że jesteście tacy cudowni. Pamiętajcie, żeby wspierać twórcę, którego oglądacie. Jest to niezmiernie ważne, bo inaczej, bo wiecie jak jest. Tylko rozwój daje rozwój. Brak rozwoju zatrzymuje i nas. Tu ja mogę tylko nagrywać filmy i mogę Was poprosić o to, żebyście ten kanał wspierali, czyli mnie. Pamiętajcie o lajkach, komentarzach, no i o podbiciu, jeżeli jesteście w stanie, bo wiem, że tych podbić jest ograniczona liczba i trzeba wybrać wśród wszystkich, których bardzo lubicie, ale może na tyle mnie lubicie, że chociaż jeden film w tygodniu mi podbijecie. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję. Do następnego, kochani, i do vlogmasów, do live'ów. Mam nadzieję, że będziecie licznie przychodzić. Buziaczki, pa, pa!